Pewnie zastanawiasz się, o czym ten film? Program Pokój Wytchnień? No tak. Upływający czas jest nieodłączną częścią naszego życia. Dzieci rosną, a rodzicom z wiekiem ubywa sił. Wychodząc temu naprzeciw, wykorzystując posiadane zasoby mieszkaniowe, stowarzyszenie stworzyło kolejną innowacyjną formę wsparcia pod nazwą Pokój Wytchnień. Pokój Wytchnień mieści się w Krośnicach. Jego ideą jest wsparcie rodzin, osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, natomiast celem zagwarantowanie pomocy dającej możliwość wytchnienia opiekunom od trudów całodobowej opieki. Dzięki temu rozwiązaniu rodzice mogą poświęcić swój czas na rzeczy, które ciężko było pogodzić z codziennymi obowiązkami. Na przykład wyjazd do lekarza, sanatorium, rodziny, a może znajomych, czy po prostu zwyczajny relaks. Zobacz, co zmieniło się na przestrzeni 3 lat. To 5. koncert charytatywny. Rozpoczęliśmy od Eweliny Lisowskiej, a dzisiaj w tę okrągłą rocznicę spotykamy się z Krzysztofem Kiliańskim. Opieka wytchnieniowa to najwspanialsza rzecz, jaką zorganizowano z myślą o rodzicach osób dorosłych niepełnosprawnych. Podczas pierwszego pobytu Piotra w pokoju wytchnień byliśmy na uroczystości weselnej u naszych znajomych. Mieliśmy trochę strachu, jak to będzie, gdyż od wielu lat nie zostawialiśmy syna bez naszej opieki. Trochę dziwnie. Czuliśmy się bardzo dziwnie, bez obowiązków i czekaliśmy. Piotrek, jeszcze czy wystarczy? Podnosimy jeszcze wyżej? Tak. Na ten film? Jak było wcześniej? Gdy nie było pokoju. Nie no, to zawsze ktoś musiał być w domu, zawsze to jest wszystko, jak nie możemy go gdzieś zostawić, albo nie ma opieki w domu, no Wszystko było zaplanowane. wszystko jest zaplanowane, od samego rana do samego wieczora. Irek, wyłącz. Połóż. Czy trudno było odłączyć trochę tą pępowinę, przeciąć ją i skorzystać z programu Pokój Wytchnień? No, powiedzieć, że było trudno. Moje to pierwsze, to Ania pojechała, bo ja musiałem być w szpitalu, żona musiała przyjeżdżać do mnie i nie miał kto wyjechać, to było to. Ale jak dałem do pokoju wytchnień, no to tylko tak czekałem, kiedy będzie telefon, czy mam przyjechać po nią.
czy nie, ale minął dzień, minęła noc, przyjeżdża uśmiechnięta, jeszcze mi opowiada po swojemu, jak było fajnie. No tak człowiek się nieraz zastanawia, mówię, może ja ci tego nie spełniam, co tam inni ci tego. W szpitalu dlaczego? Proszę? W szpitalu dlaczego? No jestem chory, no, w walce z nowotworem już 4 ponad rok. Nie? Pierwszy pobyt Julki w pokoju Wytnie nie miał nic wspólnego z odpoczynkiem. Nie wiedziałam, co mogę i co mam zrobić z wolnym czasem. Czas się zatrzymał, godziny się ciągły, a ja siedziałam z telefonem i czekałam na wiadomość, co się dzieje z moim dzieckiem. A nawet pisałam wiadomości do opiekunów, no bo nic mi nie odpisywali. No jak mogło moje dziecko pojechać i nic się nie dziać? Dopiero każdy kolejny pobyt uczył mnie korzystania z wolnego czasu. Zaczęło się od zwykłych wizyt u lekarza, po wypad na zakupy, do koleżanki na kawę. Do tej pory uczę się z tego wolnego czasu, ale nie jest to łatwe. Nie. Pierwszy pobyt Julki się zaczął w tamtym roku, prawdę mówiąc. Gdy wyjechałam do szpitala, gdy stwierdzono u mnie nowotwór. To było takie z dnia na dzień załatwianie, paru godzin chociaż. Prawdę mówiąc, nie nocowała, bo przywieźli ją wieczorem, ale chodziło o to, żeby te parę godzin, żeby ja miała dla siebie. Ale dzięki Bogu już jest po wszystkim. Można powiedzieć, że wygrałam walkę, więc teraz tylko dla dzieci żyć.